Cześć! W tym filmie zobaczycie prezentację stacji lutowniczej na gorące powietrze firmy Yato. Zapraszam do oglądania. Po obejrzeniu filmu proszę zostawić po sobie jakiś ślad w postaci subskrypcji, komentarza. Jeżeli film się podobał, proszę zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie, proszę uzasadnić dlaczego. Model stacji lutowniczej to YT-82457. Moc to 750 W. Wydajność gorącego powietrza do 120 litrów na minutę. Stacja lutownicza jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych, zwłaszcza typu SMD, za pomocą strumienia gorącego powietrza. Dzięki regulacji temperatury oraz regulowanemu przepływowi powietrza możliwe jest lutowanie drobnych elementów elektrycznych i elektronicznych bez ryzyka przegrzania. Oprócz modułu sterującego wraz z korbą lutownicy mamy jeszcze dołączone 4 końcówki, tzw. strumienice. Nadmuch gorącego powietrza w kolbie realizowany jest za pomocą silnika bezszczotkowego. Gorące powietrze uzyskuje się dzięki wbudowanej grzałce, na której końcu znajduje się czujnik temperatury, który na bieżąco odczytuje i porównuje do zadanej. Jest też instrukcja obsługi w kilkunastu językach, jest też język polski. A tak prezentuje się moduł sterowniczy z każdej strony. Po włączeniu stacji na wyświetlaczu pokażą się 3 kreski poziome, co oznacza, że stacja przeszła w tryb oczekiwania. Po podniesieniu kolby lutownicy z uchwytu urządzenie samoczynnie ustawia zadaną temperaturę. Po odłożeniu rączki lutownicy w uchwycie aktywowany jest czujnik, który powoduje schłodzenie dyszy oraz automatyczną hibernację, czyli wejście lutownicy w tryb oczekiwania. Budowa kolby Hot Air. Prędkość nadmuchu powietrza należy ustawić za pomocą pokrętła. Zaleca się ustawić najniższą, wystarczającą do pracy temperaturę oraz największą prędkość nadmuchu. Takie parametry pozwolą na wydłużenie żywotności stacji oraz elementów elektronicznych. CH1, CH2 i CH3 to przyciski szybkiego wyboru temperatury. Fabryczne nastawy to 100, 200 i 300 stopni Celsjusza. Przyciski pamięci możemy zaprogramować według własnego uznania w zakresie temperatur od 100 do 500 stopni Celsjusza. W tym celu należy za pomocą przycisków ze strzałkami wybrać odpowiednią temperaturę, a następnie nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków szybkiego wyboru. Obok wyświetlacza znajduje się potencjometr do kalibracji temperatury grzałki. Jeszcze raz pokazana procedura zmiany wartości temperatury szybkiego wyboru. Strzałkami góra-dół wybieramy zadaną wartość, a następnie wprowadzamy do pamięci, naciskając jeden z przycisków szybkiego wyboru. Na wyświetlaczu pojawi się numer danej komórki pamięci. Oznacza to zapisanie w banku pamięci nastawionej temperatury. Jak mówiłem wcześniej, zakres temperatur możemy regulować w zakresie od 100 do 500 stopni Celsjusza.
Nad stabilnością temperatury na wylocie dyszy czuwa czujnik, który stale mierzy temperaturę. Stabilność temperatury na wylocie waha się w granicach plus minus 2 stopni Celsjusza. W zestawie znajdują się 4 strumienice, które w zależności od potrzeby montujemy na wylocie dyszy. Stacja lutownicza na gorące powietrze służy głównie do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych. Można ją jednak wykorzystać także do innych celów, jak na przykład obkurczanie koszulek termokłuczliwych. Jednak głównym jej zadaniem jest praca z elementami elektronicznymi SMD, czyli wykonanych w technologii montażu powierzchniowego. Dzięki wykorzystaniu gorącego powietrza nie ma fizycznego kontaktu z lutowanymi czy rozlutowywanymi elementami. Lutowanie hot air jest szczególnie przydatne do pracy z małymi i delikatnymi elementami. Urządzenie wykonane jest w technologii ESD Safe, która gwarantuje niegromadzenie się nadmiarowego ładunku elektrostatycznego na obudowie. Stacja lutownicza Hot Air firmy Yato o symbolu YT82457 z cyfrowym wyświetlaczem LED, funkcją ESD Safe, regulacją temperatury, funkcją hibernacji oraz pozostałymi funkcjami poprawiającymi komfort pracy, pozwalająca na wykonywanie prawidłowych połączeń lutowniczych, w tym rozlutowywania elementów, to dobry wybór. Link do producenta oraz do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.